Nainosa, nie jest dobrze. Nie panikuj. Pamiętaj, czego cię nauczyłem. Zachowaj zimną krew. To tylko polna bestia. Łatwo ci mówić, to ja wrócę do miasta cały posiniaczony. Nie, jeżeli przypomnisz sobie trening. A teraz ruszaj. Masz przewagę sytuacyjną. Prawdziwy wojownik łączy w sobie genialnego taktyka i zręcznego szermierza. Nigdy nie traci balansu i zawsze jest krok przed wrogiem. Miecz jest dla niego przedłużeniem ręki, a zbroja tylko formalnością. Najlepsi unikają wszelkich ran. Może byś mi tak pomógł zamiast stać w miejscu i gadać? Poradzisz sobie. Zobaczysz, jeszcze mi podziękujesz. Za guza na głowie czy potłuczony tyłek? Młodzi zawsze tacy sami. Za to! Byłem spóźniony o ułamek sekundy. Ale to tylko dlatego, że źle spałem. Za grosz pokory. Słuchaj, Rupercie, to był dobry trening. Może wypadałoby to uczcić w gospodzie Koragona. Myślałem, że nigdy nie zaproponujesz. No to idziemy. Robi się ciemno i trochę zimno, nie uważasz? I ty to mówisz? W takiej zbroi? Mówiłem ci już, że jesteś jednym z bardziej obiecujących adeptów, jakich miałem. Będzie z ciebie nie lada wojownik. Nigdy nie wspominałeś, że masz doświadczenie w szkoleniu. Chłopcze, gdybyś tylko wiedział. Opowiesz mi o wszystkim w gospodzie. Przy kuflu zimnego piwa. Na pewno chcesz tam wchodzić? Byleby mieć to już za sobą. Nainosa. Nie wygląda to najlepiej. Jeśli pozwolisz, chciałbym rozmówić się z arcymistrzem tego klasztoru. Oczywiście. Na terenie klasztoru co jakiś czas odbywają się spotkania magów. Tyberiusz jest jednym z uczestników. Rozumiem, ale obawiam się, że nie możemy czekać. Nie w obecnej sytuacji. Spotkanie odbędzie się za chwilę. Obecność jest obowiązkowa. Dotyczy to również ciebie. Wybacz, jakoś nie było czasu wspomnieć o tym wcześniej. Witajcie, bracia. Zgromadziliśmy się tutaj, by przywitać w naszych kręgach nowego przybysza. Od dzisiaj nasze szeregi zaślił brat Aaron z kontynentu. Wierzę, że jest w stanie wspomóc nas swą mądrością. Dziękuję, mistrzu. Miejmy nadzieję, że okaże się przydatny. Widziałem chorego. Muszę przyznać, że do tej pory nie spotkałem się z czymś takim. Mam już pewną teorię, ale najpierw muszę usłyszeć trochę więcej o Eliocie. Myślę, że przedstawienie historii pacjenta należy do Nestora. W końcu to on był jego opiekunem. Pacjent to niewłaściwe słowo. Eliot został dotknięty jakąś dziwną chorobą. Jego zmysły są stępione. Nie potrafi logicznie myśleć i wciąż mówi o swoim nowym panu. Tak, widziałem. Interesuje mnie raczej, jak do tego doszło. Cóż, przysłano nam go z Korinis. Miał spędzić w klasztorze jakiś czas, by pobierać nauki u magów, a mnie wyznaczono na jego opiekuna. Spędzaliśmy ze sobą dość dużo czasu. Wiele opowiadał o życiu w mieście. Na znak przyjaźni dałem mu magiczny pierścień, który niegdyś należał do mojego młodszego brata. Interesujące. Nie mówiłeś, że masz brata. Miałem. Był rycerzem. Stacjonował w górniczej dolinie. Pełnił nadzór nad wydobyciem rudy. To bardzo wzruszające, ale obawiam się, że nie mamy czasu na rozczulenia. Musisz opowiedzieć więcej o Eliocie. Wybaczcie. Był pojętnym uczniem. Jak już wspomniałem, dużo rozmawialiśmy. Zbliżał się dzień, w którym miałem go nauczyć pierwszego zaklęcia. Pamiętam jego podekscytowanie. Później przyszła noc i sytuacja znacznie się pogorszyła.
klasztorze jak zwykle panowała cisza. Nagle rozdarł ją przeraźliwy wrzask. Jakby kogoś obdzierano ze skóry. Wszyscy zerwali się na równe nogi. Tyberiusz dopilnował, by nowicjusze zachowali spokój, choć nie było to najłatwiejszym zadaniem. Bardzo pięknie opowiadasz, bracie. Ale nie przypominam sobie, byś sprawował w klasztorze rolę barda. Przejdź do sedna. Dobrze więc. Od razu pobiegłem sprawdzić, co się stało. Gdy zbliżyłem się do drzwi, poczułem niesamowicie intensywny smród siarki. Wszedłem do środka. To, co zobaczyłem, całkowicie mnie sparaliżowało. Nie byłem w stanie się ruszyć. Gdyby Elliot w przypływie szaleństwa rzucił się do ataku, prawdopodobnie zaszlachtowałby mnie jak wieprza. Na moje szczęście klęczał i pluł krwią. Po chwili zaczął mówić coś o błogosławieństwie i o nowym Bogu. Jednak nie to mnie przerażało. Najstraszniejszy był ten jego głos. Zupełnie nie przypominał ludzkiego. Taki przepełniony bólem i nienawiścią. Na Inosa! Zabraliśmy mu broń i zamknęliśmy na najniższym poziomie klasztoru, w spiżarni. Nie był w dobrym stanie. Raz zaatakował nowicjusza, który przyniósł mu jedzenie. Powalił go kilkoma silnymi ciosami, a gdy ten leżał, próbował wydłubać mu oko nożykiem, który przyniósł. Bogowie! Nie dawałbym temu wiary. To tylko plotki. Dokładnie. Sytuacja jest pod kontrolą. Kontynuuj, Nestorze. Od tamtej pory ograniczyliśmy wizyty do minimum. Elliot bał się wyjść na słońce. Twierdził, że go to zabije. Chciał wypić łzy Inosa. Trzymam się od tego z daleka. Niech żyje król! Za króla! Wróciłem! Inosowi niech będą dzięki. Zaczynałam myśleć, że masz kłopoty. Saro, to trochę dziecinne. Jestem dorosłym mężczyzną. Potrafię o siebie zadbać. O, od razu lepiej. Byłaś dziś na targowisku? Musimy porozmawiać. Byli dziś tu ludzie Lorda Edgara. Przynieśli pismo. Niech to. Znowu ten głupiec? Czego chciał tym razem? Myślę, że będzie lepiej, jeśli sam to przeczytasz. Ale najpierw zjedz coś. Przygotowałam trochę strawy. Wybacz, straciłem apetyt. Pójdę na górę. Przydałoby mi się trochę snu. Pismo jest na Gzymsie, na kominku. A tak, prawie bym zapomniał. W związku z pogorszeniem się sytuacji w Górniczej Dolinie uprasza się każdego mężczyznę będącego na służbie Inosowi o stawienie się w dniu jutrzejszym w ratuszu na pierwszym piętrze. W tej czarnej godzinie zwracam się do was z prośbą o dzielni rycerze światłości. Nasi bracia za przełęczą pilnie potrzebują wsparcia. Spodziewam się obecności każdego z was. Wszelka niesubordynacja będzie surowo karana. Podpisano Lord Edgar. Na bogów! Jesteś blady jak ściana! To wszystko kłamstwa i każdy o tym wie. Parę dni temu ten drań wysłał 2 tuziny młodych rycerzy za przełęcz na pewną śmierć. Być może chciał po prostu... Nie próbuj go usprawiedliwiać. Mówisz, jakbyś go nie znała. Edgar chce zaprowadzić nowy porządek, więc eliminuje po kolei wiernych ludzi Lorda Owena. To zwykły morderca. Powinieneś odpocząć. Nie będziesz mi mówić, co mam robić! Ja przepraszam. Porozmawiam z nim jutro. Jeśli moje słowo jeszcze coś znaczy w tym mieście, może jest jakaś nadzieja. To wszystko bardzo niepokojące. Najbardziej dziwi mnie jednak ten lęk przed słońcem. Zdumiewające. Wątpię, by faktycznie mogło go zabić. Ja również nigdy nie spotkałem się z taką przypadłością, a przejrzałem wszystkie księgi. Doprawdy? A sprawdziłeś w foliale? Na Inosa! Nawet nie przeszło mi to przez myśl. Lektura tego pisma jest surowo karana.
To zakrawa o bluźnierstwo. Nie bądź głupcem. Nie, to prawda. Lata temu, gdy folię bólu przechowywano w Nordmarze, król bez wahania nakładał wyrok śmierci na każdego, kto podjął się czytania tej przeklętej księgi. Spokojnie. Jestem w stanie oprzeć się złemu wpływowi większości treści. Odnalazłem i przetłumaczyłem jedynie fragment, który dotyczył naszego problemu. Nie pochwalam takiej postawy. Później porozmawiamy o konsekwencjach twojej decyzji. Słucham? Przypominam, że jesteś jedynie gościem w moim klasztorze. Nie posuwaj się za daleko. O ile mi wiadomo, klasztor należy do wszystkich. Bracia, proszę, dość tych kłótni. W chwili obecnej istotne jest tylko to, czego doszukałeś się w księdze, Tyberiuszu. Niech będzie. Opis jest bardzo syntetyczny. Autor wspomina o tylko jednym zarejestrowanym przypadku takiej przypadłości. Miało to miejsce 200 lat temu, na kontynencie. Co ciekawe, chory był orkiem. Nie znam orkowego języka tak dobrze, jakbym chciał. W notce było wiele słów, których nie rozumiałem, ale zdołałem wyczytać ich znaczenie z kontekstu. Z tego, co tam napisano, wynika, że jest tylko jedna metoda leczenia tej rzadkiej przypadłości. I obawiam się, że nie będziecie nią zachwyceni. W obecnej sytuacji chyba nie mamy wyboru. Należy zamoczyć serce demona w łzach Inosa, a następnie podać wywar choremu. Na bogów, przecież to profanacja! Trafna uwaga, aczkolwiek dość oczywista. Pod instrukcją zapisano, że magiczna aura serca zneutralizuje zabójcze działanie mikstury, a w dodatku nada jej nowych leczniczych właściwości. Tym sposobem, gdy Elliot wypije mieszaninę, nie umrze, jakby to było w przypadku zwykłych łez. Zamiast tego zostanie cudownie uzdrowiony. Ale nie możemy mu tego podać! To zbrodnia! Poza tym foliał może zawierać przedawnione informacje. Wypicie tej mikstury może być fatalne w skutkach. W dodatku nie mamy pojęcia, jak zadziała na człowieka. Zdaje mi się, że istnieje lepsza metoda wyleczenia Elliota. Doprawdy? Niby jaka? Jestem bardzo ciekaw. Wiadomo wam coś na jego temat zanim przybył do klasztoru? Przykładowo, kto był jego opiekunem w Korinis? O ile mi wiadomo, Cedric to jeden z paladynów. Może więc rozsądnym posunięciem byłoby sprowadzić go tutaj i poprosić, by rozmówił się ze swoim dawnym wychowankiem. Aaron ma rację. Niech będzie. Wyślę posła do miasta. Miejmy nadzieję, że Cedric nie zawiedzie. Nie warty uwagi. Banalny. Płótno jest zwilgotniałe, a jej styl nie porywa. To kiepskie malowidło nie jest warte nawet połowy swojej ceny. To znaczy... takie jest moje zdanie. Zaraz. Nie jesteś Edgarem. Bystre spostrzeżenie. Lord podjął ostatnio dodatkowe środki ostrożności. Bezpieczeństwo ponad wszystko. Sam rozumiesz. A gdzie reszta? Prawdę mówiąc, wszyscy, którzy przyszli, zostali już oddelegowani. Reszta będzie musiała się wytłumaczyć, ale to już ich problem. Usiądź, proszę. Napijesz się czegoś? Mam tu znakomite wino z kontynentu. Dobry rocznik. Podziękuję. Posłuchaj... Wasag. Nie mieliśmy jeszcze okazji się poznać. Jesteś Cedric. Parę lat temu Owen mianował cię swoim doradcą, prawda? Posłuchaj, Wasagu. Nie chcę być niemiły, ale sam chyba zauważyłeś, że moja sytuacja jest dość... napięta. To chyba nie najlepsza pora na pogaduszki. Do czego zmierzasz? Prawda jest taka, że nie zamierzam iść do Górniczej Doliny na pewną śmierć. Wiem o tym. Słucham? Lord doskonale wiedział, że sprzeciwisz się poleceniom, a widzisz, ja jestem dobrym człowiekiem i nie lubię, gdy komuś źle się dzieje. Jestem tu po to, by przekonać cię do zmiany zdania. Dla twojego dobra, oczywiście. Wybacz, ale chyba lepiej wiem, co dla mnie dobre. Uparty jesteś. Załóżmy, że nie wykonasz rozkazu i zostaniesz w mieście. Myślisz, że jak to wpłynie na twoją reputację? Każdy, kto ma wystarczająco rozumu w głowie, doskonale mnie rozumie. To wszystko? Jakby to ująć, nie chcę być złym prorokiem, ale
Powiedzmy po prostu, że Lord Edgar nie lubi, gdy się z niego szydzi. Jesteś pewien, że dobrze robisz? Dobrze więc, rozumiem, że skończyłeś. A teraz żegnaj, wasagu. Czekaj! To nie wszystko. Dziś o świcie był w mieście posłaniec z wiadomością z klasztoru. To do ciebie. A jednak na coś się przydałeś. Pamiętaj, co ci mówiłem. Zostałeś ostrzeżony. Dobrego dnia. O, jesteś wreszcie. Bardzo zmokłeś? To nic takiego. Parę dni temu kupiłem na placu ten płaszcz. Wiedziałem, że się przyda. W porządku, rozgość się. Mistrzu, coś się stało? Nie wyglądasz za dobrze. Zjesz coś? Masz może ochotę na kawałek pieczonego ućca? Ja podziękuję. Mistrzu, nie odpowiedziałeś na moje pytanie. A tak, chyba nie ma sensu cię okłamywać. Dostałem ważną wiadomość. Będę musiał opuścić miasto na jakiś czas. A co z naszymi treningami? Przepraszam, to naprawdę ważne. Musisz mnie zrozumieć. Mogę wiedzieć, o co chodzi? W sumie, może to i dobry pomysł. Bo widzisz, Rupercie, w związku z moim wyjazdem mam dla ciebie pewne zadanie. Możesz na mnie liczyć. Co mam zrobić? Spokojnie, dojdziemy i do tego. Najpierw przeczytam ci ten list. Znowu jakieś problemy na farmie Lobarta? Nie, nic z tych rzeczy. Po prostu słuchaj. Szanowny Cedriku, wybacz moją bezceremonialność, ale sytuacja wymaga natychmiastowych działań. W tej trudnej chwili zmuszony jestem zwrócić się do ciebie z prośbą. Proszę o bardzo wiele. Wierzę jednak, że jesteś człowiekiem o dobrych intencjach. Jak zapewne pamiętasz, jakiś czas temu oddałeś pod naszą opiekę jednego ze swoich podopiecznych, Eliota. To ten, o którym opowiadałeś mi w karczmie? Tak, ale postaraj się nie przerywać. Słuchaj dalej. Otóż jest z nim bardzo źle. Opuściło go światło Innosa, a on sam postradał zmysły. W obawie przed szkodami, jakie mógłby wyrządzić w klasztorze, zamknęliśmy go w oddzielnej komnacie. I choć nie przestał z nami rozmawiać, w rzeczywistości stracił kontakt z racjonalnym światem. Eliot nie jest już młodzieńcem, którego pamiętasz. Jego spojrzenie jest pozbawione życia, skóra matowa, a ruchy otępiałe. Ten wesoły chłopak, którego niegdyś szkoliłeś, to dzisiaj cień dawnego siebie. Niewykluczone, że mamy tu do czynienia z bardzo ciemną magią. Wspólnie z resztą najbardziej uznanych magów w klasztorze zdecydowaliśmy, że najlepiej będzie, jeśli spróbujesz przemówić mu do rozsądku. W szczegóły wprowadzony zostaniesz na miejscu. To znaczy, jeżeli oczywiście postanowisz pomóc. Niezależnie od twojej decyzji, niech Inos macie w swojej opiece. Podpisano Nestor. Na Innosa aż ciarki mnie przechodzą. Może lepiej będzie, jeśli zostaniesz w mieście. Rupert. To znaczy, nikt nie wie, co może ci się stać tam w klasztorze. Sam na sam z tym... Rupert, pamiętasz? Mam dla ciebie zadanie. Cholera, zapomniałem o tym. Oczywiście, zrobię co zechcesz. O co chodzi? Gdy mnie nie będzie... Zaopiekuj się moją drogą Sarą. Pilnuj jej jak oka w głowie, zrozumiano? Ale... Mogę na ciebie liczyć? Oczywiście. Dziękuję. A teraz czas na mnie. Wrócę tak szybko, jak to będzie możliwe. Zaczekaj, chcę ci zadać parę pytań. Pozwolisz, że pożyczę ten płaszcz? Mistrzu! To faktycznie dobry materiał. Mistrzu, proszę cię! Spokojnie. Dostaniesz go z powrotem. Zrobię co do mnie należy i wracam.